Azerbejdżan do 2030. Czeka nas więcej sprintów, kobieta być może zostanie prezydentem FIA, a Chiny wykorzystują mózg Leclerca. Jak sami słyszycie, wokół Formuły 1 działo się ostatnio bardzo dużo. Timestampy jak zwykle macie w opisie, a zaczynamy od kandydatki na prezydenta FIA. 12 grudnia w Uzbekistanie odbędą się wybory na prezydenta FIA. Kandydować na pewno będą obecny prezydent, czyli Mohammed Ben Sulayem oraz Tim Mayer. Jednak do nich w ostatnim czasie dołączyła też kandydatka, 28-letnia Laura Villars. Jest to pani pochodząca z Genewy, posiadająca włosko-szwajcarskie geny. Startowała kiedyś w Formule 4 i Ferrari Challenge. Wydała ona swój taki komunikat w związku z tym, że zamierza kandydować, no i zawarła w nim takie słowa, że chce być otwarta na kobiety i nowe pokolenia. Jestem głęboko przekonana, że sport motorowy potrzebuje różnorodności i innowacji. Laura, pytana przez dziennikarzy, uważa, że jak najbardziej ma szansę wygrać te wybory prezydenckie. Odpowiada, że ma zgromadzone odpowiednie poparcie, no i swój zespół, z którym każdy kandydat musi tak naprawdę przyjść. Wielu ekspertów z branży i dziennikarzy uważa jednak, że ta pani nie ma zbyt dużych szans na wygraną. A w zasadzie robi to tylko dlatego, żeby sobie wypromować swoje media społecznościowe, no i trochę powiedzmy swoje nazwisko, no bo bądźmy szczerzy, kto wcześniej tak naprawdę o niej słyszał. A nawet jeśli miałaby szansę, to ludzie uważają, że przydałby się ktoś z odrobinę większym doświadczeniem, bo no niestety 28 lat to nie jest jeszcze taki wiek, który by chyba ją predysponował do tego, żeby zostać takim prezydentem FIA. Wy dajcie proszę znać w komentarzu, co myślicie o tej kandydaturze, czy według was w ogóle ma ona jakiekolwiek szanse. A my na pewno będziemy mieli szansę zobaczyć więcej sprintów w przyszłych sezonach. Z tymi sprintami to jest troszeczkę skomplikowana sprawa i nie ma co ukrywać, dość kontrowersyjna. FIA zapowiedziało, że w przyszłym roku zobaczymy na pewno 6 sprintów. Planuje wprowadzenie w przyszłych latach nawet 12 sprintów. W 2026 roku będzie 6, ale już mówi się właśnie o tych kolejnych 12. Wszystko by było powiedzmy, że ok, gdyby nie fakt, że tory, na których się te sprinty będą odbywać, no nie zawsze są torami, na których ściganie i wyprzedzanie przede wszystkim jest proste. Wiadomo, podczas sprintów tak naprawdę nie korzysta się z żadnej strategii, po prostu jedzie się od razu do mety, więc tak naprawdę znowu kluczowe będą kwalifikacje do takich sprintów. Dlaczego FIA chce, żeby tych sprintów było jak najwięcej? Odpowiedź jest prosta i są to po prostu pieniądze. Pomyślcie sobie o tym ze strony biznesowej. Gdy macie taki wyścig, macie 3 dni oczywiście. Macie piątek, w którym są 2 treningi, macie sobotę, w którym są treningi i kwalifikacje, no i macie niedzielę, gdzie jest wyścig. No i jak myślicie, kiedy schodzi najwięcej biletów i gdzie jest te bilety najłatwiej sprzedać? Oczywiście jest to niedziela, no i ta popołudniowa sesja w sobotę, czyli kwalifikacje. W weekend, gdy macie sprinty, są to oczywiście pierwszy trening w piątek i od razu macie kwalifikacje do sprintów, więc od razu tutaj więcej biletów pójdzie. Macie sobotę, gdzie tego trzeciego treningu nie ma, tylko zamiast tego jest sprint i od razu kwalifikacje do wyścigu, więc tych biletów wiadomo, ta sprzedaż jest na pewno prostsza i więcej ludzi chciałoby też zobaczyć pewnie więcej ścigania i kwalifikacji. Też oczywiście jest to większa oglądalność w telewizji, ale idą za tym pewne problemy. Pomijając taki fakt, że zespoły już mają mniej czasu na optymalne przygotowanie bolidów i odpowiedniej konfiguracji, to ciekawą kwestię porusza kierowca Bortoleto, tegoroczny debiutant. Bortoleto mówi o tym, że jeśli pozbawimy zespoły treningów, to rzadziej one będą sięgać po prostu po debiutantów. Dla takiego debiutanta każda godzina spędzona w aucie, w którym będzie się ścigał, jest na wagę złota. Jeżdżenie w autach zeszłorocznych, tak zwanych mule car, no nie jest to samo co jeżdżenie w tym samym samochodzie, w którym będziesz faktycznie jechał. No to jest raczej oczywiste. Dla takiego debiutanta jest to faktycznie na wagę złota. Widzimy na przykład rozwój kierowców w tym roku. Mamy 6 debiutantów i każdy z nich z wyścigu na wyścig łapie coraz lepsze wyniki, coraz większą pewność, coraz rzadziej dochodzi do jakichś dziwnych sytuacji, więc naprawdę oni na tym korzystają. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, odbieramy treningi, nie mogą jeździć kierowcy rezerwowi, którzy nieraz potem przecież wskakują do pierwszych zespołów, więc no nie mogą oni sobie tak jakby testować, nie można już przyzwyczajać tych kierowców, no nie mogą oni po prostu trenować i przyzwyczajać się do roli, które będą pełnić w przyszłości, więc zespoły chętniej pewnie będą sięgać po kierowców doświadczonych, co musicie przyznać, że raczej nie wpływa pozytywnie na rozwój Formuły 1. Napiszcie, co wy myślicie o tej całej sytuacji, jak wy myślicie, czy poświęcenie rozwoju dyscypliny dla oglądalności jest tego warte? No dla nas widzów wiadomo, pewnie jest to lepsze, ale czy na dłuższą metę nam to wyjdzie na dobre?
Tego do końca nie wiem. Zaskakująca dyskwalifikacja po kwalifikacjach w GP Azerbejdżanu. Kto by pomyślał, że to właśnie Haas zostanie zdyskwalifikowany jako pierwszy za uginające się skrzydła w tym sezonie. Jak możecie pamiętać, w pierwszej części sezonu bardzo dużo zamieszania było o uginające się skrzydła. Głównie chodziło o McLarena, no i te zespoły, powiedzmy, że z czołówki. Od Hiszpanii został wprowadzony zaostrzający przepis, że skrzydła mogą uginać się do 0,05 mm. W badaniach po kwalifikacjach po auto Ocona okazało się, że jego tylne skrzydło ugięło się z lewej strony o 0,6 mm, a z prawej o 825 tysięcznych mm. Zespół wyjaśniał, że rozbieżności wynikały po prostu z wady produkcyjnej. Jak było naprawdę, no tego się raczej już nie dowiemy. Mogła to być po prostu próba oszustwa, ale no i tak zostali zdyskwalifikowani, zostali na tym złapani. Już myślę, że z takiego skrzydła raczej nie skorzystają. Za to my skorzystamy z przedłużenia kontraktu z właśnie GP Azerbejdżanu, bo będziemy mogli oglądać ten wyścig do 2030 roku. Obecna umowa trwała do przyszłego roku, no i władze FIA zdecydowały się przedłużyć i faktycznie kolejne 5 lat będziemy mogli oglądać ten według mnie fajny wyścig, bo zawsze się dużo dzieje, są ciekawe kwalifikacje, dużo fajnych miejsc, dużo prostych, przyjażdżka przez taki stary zamek, dużo fajnych zakrętów, dla mnie naprawdę jeden z fajniejszych torów w kalendarzu Formuły 1 i dobrze, że zostaje z nami na przyszłe lata. Ostatnio pewna firma została oskarżona o kradzież danych mózgowych Charlesa Leclerca, ale i nie tylko, dane takiego zawodnika tenisowego jak Jannik Sinner, czy na przykład gracze Manchesteru City. Chodziło o to, że wszyscy używali takiej opaski, która trenuje możliwość właśnie skupienia się, no i przy okazji zbiera różne dane fal mózgowych. Dr Riccardo Ceccarelli z Formula Medicine twierdzi, że dane trafiają do chmury, no i ta właśnie firma jest w jakiś sposób związana z wojskiem chińskim i chodzi o to, że te dane mają być wykorzystywane do szkolenia żołnierzy przyszłości, jakichś rodzaju cyborgów. No, musicie przyznać, że jest to niezły science fiction i niezły chaos. Firma zaprzecza, twierdzi, że dane są usuwane od razu po użyciu, ale no te powiązania tutaj, te oskarżenia myślę, że budzą jakieś takie obawy. Ponoć nawet dane, które zostały zebrane w przeszłości dalej były przechowywane i mogą dalej zostać jakoś przetwarzane. No ciekawa sytuacja, jestem ciekaw jak to się tam dalej rozwiąże. Jeśli coś będziemy więcej wiedzieć, na pewno się tego dowiecie w przyszłych materiałach. A propos moich materiałów, zapraszam do ich sprawdzenia. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i komentarza dla wsparcia kanału i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!